Witam wszystkich! Korzystając z tego, że właśnie spędzamy urlop w Egipcie, jesteśmy już tutaj prawie tydzień, dziś jest nasz ostatni dzień, postanowiliśmy zrobić takie małe podsumowanie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas wyjazdu do tego kraju. Nie będę ukrywać, że tutaj mam taką małą ściągawkę, żeby o niczym nie zapomnieć. Jest to lista punktów, na które warto zwrócić uwagę, więc zostańcie z nami do końca. Może zaczniemy od tego, co czeka na nas tutaj na początku, czyli na lotnisku. A mianowicie chodzi o to, że przylatując do Egiptu, dodatkowo musimy zakupić wizę. I kupujemy ją zaraz po wyjściu z samolotu. I tutaj mamy dwie opcje, gdzie możemy zakupić wizę. Jedna jest to stoisko banku, gdzie kupujemy wizę bez pośredników, lub za pośrednictwem biura podróży, z którym tutaj przylecieliśmy. Już na miejscu, na lotnisku czeka na nas osoba, która kieruje nas do swojego stoiska, gdzie właśnie możemy zakupić wizę. Różnica polega na tym, że za wizę z pośrednikiem zapłacimy znacznie więcej, ponieważ wiza w stoisku banku kosztuje $25 za osobę, natomiast z pośrednikiem 28 lub 29. Jednym z ważniejszych punktów, na które musimy zwrócić uwagę, są napiwki. My nie mówimy, czy trzeba dawać, czy nie trzeba dawać, ale jest to bardzo popularne tutaj i w sumie większość osób daje te napiwki. My zaczęliśmy od tego, że daliśmy napiwek już kierowcy, który wkładał nasze bagaże do autobusu na lotnisku. Drugi fakt jest taki, że również daliśmy napiwek do paszportu, włożyliśmy go podczas zameldowania się w hotelu. To, jak również mówię, nie jest obowiązkowe, ale dzięki temu możemy liczyć na pokój w lepszym standardzie, z lepszym widokiem, w lepszym miejscu, w lepszym położeniu tutaj na terenie hotelu. Czy ma to wpływ, czy nie? No my osobiście na pokój nie możemy narzekać, zwłaszcza, że mamy wszędzie z niego blisko, więc czy to miało wpływ, czy nie, no ciężko nam ocenić, ale jest to bardzo właśnie popularne, że do paszportu wkładamy około 10 euro czy $10 podczas zameldowania się. Kolejno napiwki zostawiamy dla kierowców. Jeżeli ktoś gdzieś nas podwozi, to dodatkowo dajemy tego dolara napiwku. Jak również dla kelnerów. To tutaj chyba jest najczęstsze, że jeżeli tak jak teraz na przykład tutaj siedzimy sobie przy basenie na leżakach i ktoś nam przynosi napoje tutaj do stolika, no to wtedy również zostawiamy ten napiwek. My zostawiamy również napiwki dla pana, który sprząta nam codziennie pokój. Codziennie mamy wymieniane ręczniki, dokładaną wodę i zawsze jakąś miłą niespodziankę na łóżku ułożoną właśnie z ręczników. Tutaj dorzucimy zdjęcia z takich właśnie rzeczy. My mieliśmy taką sytuację, że właśnie jak przyjechaliśmy, jak się zameldowaliśmy, to od razu ten pan do nas przyszedł, przedstawił nam się i powiedział, że to on właśnie będzie przez ten tydzień dbał o czystość w naszym pokoju, więc to też było takie spoko. No ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o napiwków, jest to tylko i wyłącznie dobrowolna kwestia, czy chcemy je dawać, czy nie chcemy. Planując przyjazd do Egiptu, większość z nas boi się tak zwanej klątwy faraona. Jednych łapie, innych nie łapie, ale lepiej zapobiegać niż leczyć i my osobiście jesteśmy tutaj zwolennikami tego, że braliśmy probiotyki. Braliśmy je tydzień przed wyjazdem i teraz przez cały tydzień naszego pobytu tutaj. Osobiście braliśmy takie. To nie jest żadna reklama ani nic takiego, ale dla nas były skuteczne, bo przez ten cały pobyt tutaj nie mieliśmy żadnych problemów. A tak samo staramy się również uważać na to, żeby nie pić wody z kranu, tylko i wyłącznie butelkowaną, jak również podczas mycia zębów używamy też wody butelkowanej. Także na to warto zwrócić uwagę. Niektórzy przyjeżdżając na urlop wolą siedzieć przy basenie, odpoczywać, opalać się, ale takie osoby jak my lubią dużo zwiedzać. No i na przykład chodzi tutaj o transport, o to, żeby dostać się z hotelu na przykład do centrum miasta. My mamy około 30 minut jazdy samochodem, gdzie żeby tam się dostać, postanowiliśmy skorzystać z aplikacji Ubera i za taki przejazd zapłaciliśmy w przeliczeniu na nasze około 11 zł, więc jest to bardzo tania forma przejazdu tutaj. Przed hotelem oczywiście czekają na nas panowie, którzy chętnie nas gdzieś podwiozą, ale ta cena będzie znacznie wyższa. Natomiast my jeszcze wracaliśmy z centrum taksówką, gdzie po targowaniu się z kierowcą za taki przejazd zapłaciliśmy $5, więc ta cena też nie jest wysoka, ale tak jak mówię, tutaj Uber jest najtańszy i bardzo dobrze prosperuje, jest dużo kierowców tutaj, więc z tym transportem zupełnie nie ma żadnego problemu. I tutaj też nie trzeba się martwić o język, o takie rzeczy, ponieważ wszystko załatwiamy przez aplikację. Działa to tak samo jak u nas w kraju. Odnośnie zwiedzania warto zwrócić uwagę na
Wycieczki fakultatywne, oczywiście są one proponowane z biura podróży, którym tutaj przyjeżdżamy, ale te ceny są bardzo wysokie. Dużo lepszą opcją jest znalezienie biura tutaj turystycznego na miejscu, za którego pośrednictwem możemy taką wycieczkę wykupić w znacznie niższej cenie. My osobiście korzystaliśmy z biura turystycznego Red Sea Trips, gdzie za ich pośrednictwem pojechaliśmy na 3 wycieczki. Było to Orange Bay razem ze snurkowaniem, do tego jeszcze byliśmy na safari wraz z wioską Beduinów i ostatnią wycieczką było nurkowanie. Wszystkie wycieczki były bardzo fajnie zorganizowane, nie było problemu z żadnym transportem, z tym, co się działo na miejscu. We wszystkich wycieczkach oczywiście był lunch oraz napoje, także tutaj za pośrednictwem tego biura właśnie bardzo mało zapłaciliśmy za wycieczkę, bo każda z tych wycieczek kosztowała nas $18 od osoby, więc ta cena jest radykalnie niższa niż za pośrednictwem biura podróży, z którym tutaj przylecieliśmy. Jeśli jesteśmy już przy wycieczkach fakultatywnych, no to tutaj trzeba zaznaczyć, zwrócić uwagę na to, że podczas takich rejsów, kiedy przebywamy na jachcie, na statku, w wycieczce mamy już wykupiony lunch wraz z napojami bezalkoholowymi, ale stałym elementem takich wycieczek jest to, że na morzu podpływają do nas tak zwani piraci, gdzie kapitan wpuszcza ich na statek i oni są takim jakby supermarketem, gdzie wchodzą z napojami zimnymi, takimi jak cola, fanta, piwo, do tego mają chipsy, paluszki, jakieś drobne przekąski i często ludzie myślą, że jest to już w gratisie, tak jak w wycieczce wykupionej, ale później okazuje się, że za to wszystko muszą zapłacić i około na przykład taka cola, mała puszka coli kosztuje z reguły $3, więc tutaj musimy uważać, co od kogo bierzemy na takim statku, ponieważ właśnie dużo ludzi nie wie, że to są dodatkowo płatne sklepy. Zostając dłużej przy temacie dodatkowych wycieczek, dodatkowych atrakcji, to podczas takiego właśnie siedzenia sobie przy basenie bardzo często będą podchodzili pod nas panowie, którzy będą nas namawiali na skorzystanie z różnego typu atrakcji. No i oczywiście te ceny u nich też są znacznie wyższe niż w takim neutralnym zewnętrznym biurze turystycznym tutaj, które znajdziemy sobie na własną rękę, na przykład przez Facebooka. Temat wycieczek fakultatywnych jest dosyć obszerny, ponieważ ważne jest też to, abyśmy nikomu nigdy nie dawali tutaj zaliczek. Ponieważ możemy spotkać na swojej drodze osobę, która będzie właśnie nas namawiała na skorzystanie z jakiejś atrakcji, jakiegoś wyjazdu i umówi się z nami, że jutro nas odbierze o godzinie 8 rano i musimy dać jej 30 czy $40 zaliczki. No nie możemy tego robić, bo na drugi dzień możemy ani nie zobaczyć swoich pieniędzy, ani osoby, która je od nas wzięła po prostu, więc tutaj też trzeba uważać, komu dajemy cokolwiek. My osobiście za wszystkie wycieczki płaciliśmy dopiero na miejscu, gdzie już byliśmy na przykład na statku, czy właśnie podczas safari. Wszystko było płacone dopiero wtedy, nic wcześniej. Wiadomym jest to, że jeżeli przyjeżdżamy na wakacje, to na pewno będziemy chcieli zakupić jakieś pamiątki i tutaj mamy bardzo duży asortyment takich rzeczy, jest ogromny wybór i są tutaj sklepiki przyhotelowe, takie mniejsze, jak również mamy w centrum miasta bazarki. No i tutaj jest różnica ceny gigantyczna. Oczywiście w tych sklepikach tutaj przyhotelowych te ceny są znacznie wyższe, ale nawet mimo to, jak i w jednym, tak i w drugim miejscu, trzeba się targować. To jest priorytet, bo można zbić cenę o połowę albo i nawet więcej. I takie pamiątki możemy kupić za grosze lub tutaj zdecydowanie za nie przepłacić, jeżeli nie będziemy próbowali się targować. My nawet mamy taki przykład, że wiedzieliśmy, że pojedziemy na safari i zakupiliśmy arafatki właśnie na targu w Hurgadzie, na takim bazarku, gdzie za jedną arafatkę zapłaciliśmy $1, a później podczas safari te same arafatki były sprzedawane po $4 za sztukę. Jeśli podczas wakacji ktoś chce być na bieżąco z mediami społecznościowymi, więc warto zakupić internet, ponieważ w wielu hotelach internet jest dostępny tylko w lobby, często w pokojach lub przy basenie go nie ma. Warto kupić kartę SIM z internetem. My taką kartę kupiliśmy na lotnisku, zaraz po wylądowaniu. Zapłaciliśmy 18,50 w euro za 74 giga internetu i korzystamy z niego cały czas, mamy go włączony, od kiedy tylko przyjechaliśmy i mamy go udostępnionego na 2 telefony. Po prostu w jednym telefonie mamy kartę SIM włożoną, włączony internet, uruchomiony router Wi-Fi i na drugim telefonie korzystamy z Wi-Fi z tej karty. Także jest to bardzo fajna opcja, bardzo tania i zapewne jeszcze nam dużo tego internetu zostanie, ponieważ my wybraliśmy ten najdroższy pakiet, żeby nie być niczym ograniczeni.
Przed wyjazdem do Egiptu musimy pamiętać o tym, że jest tutaj inna waluta. Oni mają swoje funty egipskie, ale wszędzie możemy płacić dolarami lub euro. Jeżeli chodzi o wymianę polskich złotych na dolary, no to najlepszym, najbardziej opłacalnym punktem jest to, żeby wymienić je w Polsce na większe nominały, nie kupować 1-2 dolarówek, ponieważ to jest totalnie nieopłacalne, a później już tutaj po przyjeździe w każdym hotelu bez problemu w recepcji rozmienimy takie pieniążki na drobne, więc to nie jest problemem, a kupować jedynki, dwójki w Polsce naprawdę się po prostu nie opłaca. Według nas były to najważniejsze punkty, o których trzeba pamiętać przed wyjazdem do Egiptu. Mamy nadzieję, że pomogą Wam podczas planowania swoich wakacji. My niestety nasze już kończymy, ale za niedługo pojawią się na kanale naszym tutaj filmy z naszych wycieczek, jakie tutaj odbyliśmy, z bardziej szczegółowymi informacjami, jak one wyglądają, ile kosztowały i co tam przeżyliśmy. Także zachęcamy do oglądania, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, lajkowania oraz zostawienia komentarzy. Do zobaczenia, pa!